Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia z Santa Marta. Pogodę mamy piękną, Karaiby, po prostu. Jesteśmy nad Karaibami, nad Morzem Karaibskim i mamy pogodę karaibską. I postanowiliśmy to wykorzystać, choć nie wiem, czy to dobry pomysł, bo jest tutaj ze 35 stopni, albo będzie w słońcu jeszcze więcej. Ale jedziemy, już mamy trochę ryjki spalone. Jedziemy na inną plażę, do innej miejscowości niedaleko. No i właśnie, zaraz łapiemy. Niedaleko. Tak, łapiemy autobus i jedziemy. Marika ma dzisiaj taki dzień, że właśnie ten dzień musi zacząć od pączka, słodkości. My tu pączki kupujemy, a pan, zobaczcie, o proszę bardzo, piekarz, chleb z serem robią. A, bo to jest tak jak pizza, w środku jakaś szynka nawet widzę, zobaczcie, w środku ser. A i pina nawet, ananas. Teraz czekamy na autobus, nie, widzicie, pan tutaj też macha, można jeździć motorami, to są takie taksówki, bez zamawiania podjeżdżają. Wsiadacie, no właśnie, my czekamy na niebieski autobus i któryś z nich będzie jechał na tą naszą plażę, na którą my chcemy jechać. Wszystkie są niebieskie. No dlatego mówię, czekamy na nas. W tym mieście sporo policji, ogólnie w Kolumbii sporo policjantów, ale jest już też nasz autobus, ta ganga. Wsiadamy, płacimy i jedziemy. Zaraz zobaczymy, jak to funkcjonuje, czy tutaj u kierowcy się płaci. O, patrzcie, nawet jest do płacenia kartą. Jesteśmy już w środku, ja już z główką przywaliłem, bo za wysoki jestem. Dobra, ja sobie siadam tutaj. Powiem wam, że śmiga ładnie tym busem tutaj. O, proszę bardzo. Tu przez dwie ulice ostro. Wjeżdżamy na bazar w Santa Marta. Sporo tutaj się dzieje. Jedna pani nas ostrzegła, uważajcie na ciap-ciarap-ciap. Tutaj, bo motorami lubią jeździć i zabierać telefony. Wysiadamy już i zobaczcie, tutaj też jest napisany cennik, także nikt was nie oszuka jak w Nikaragui. Jesteśmy już w miejscowości Taganga, idziemy teraz na plażę, autobus pojechał dalej na przystanek, gdzieś pewnie jakaś zajezdnia jest, nas tutaj wysadził. No i tutaj jest obok plaża. Żeby iść na następną plażę, to jest taka duża górka, więc trzeba by było przejść, ale można stąd popłynąć. I co się okazało, że można za 15 000, czyli za 13,50 złotówkach przepłynąć stąd tam, ale wyobraźcie sobie... W dwie strony. W dwie strony, tak. Ale wyobraźcie sobie, że wymyślili coś takiego, że ubezpieczenie trzeba kupić za 6 000 na osobę. To jest też jakieś ponad 5 zł, 5,50. Po prostu wymyślili sobie coś takiego, żeby więcej kasy zdoić z ludzi. I to nie tylko na tej plaży, na innych plażach również tak jest. I nawet z tego co wiem, właśnie na Krystal czy na innej plaży, tam w ogóle jest dojazd i wszystko jest drożej. I tak samo ubezpieczenie musicie zapłacić. Ich nie interesuje, że macie ubezpieczenie prywatne, tak jak my mamy, podróżnicze. Nie, musicie zapłacić. Co ciekawe, też w Kolumbii jest dużo takich piekarni. Ja nie wiem nawet, czy w Polsce aż tyle nie ma. W Polsce kiedyś może było więcej, ale teraz jest właśnie dużo jest tutaj właśnie piekarni, na zakwasie robią chleb, bułki. Fajnie to wygląda. Myślę, że jak będą i będziemy wracać, to sobie skupniemy jakąś bułę. Powoli dochodzimy do morza. I też jakby wiemy, jaka to jest plaża. W sensie nie spodziewamy się czegoś wyjątkowego, bo słyszeliśmy o tym, że jest no po prostu plaża, ale to nie jest taka plaża karaibska, jak macie gdzieś tam w głowie albo w pamięci, jak ktoś był na Karaibach, piękne jakieś plaże. No tutaj po prostu. Plaża mi się wydaje, że w Kołobrzegu jest ładniejsza niż tutaj, bo też widać, że ten piasek nie jest taki, no po prostu jakby jakiś taki żwir tutaj nasypany po prostu. A tutaj widzicie drugą stronę tej plaży, no i ta plaża też nie jest jakaś wyjątkowa, zresztą zobaczcie. Tutaj też ludzie jakoś nie leżą za bardzo, a tutaj też pewnie jakoś nie mogą może, bo tutaj łódki się rozbijają, więcej ludzi jest z tamtej strony. Tutaj jest fajna knajpeczka przy plaży, podejrzewam, że przyjdziemy na kawę, bo widzieliśmy, że mają też kawę, ale jeszcze sprawdzimy, co tutaj się dzieje dookoła tej plaży. Trochę to Marika, ja nie byłem w Grecji, Marika była w Grecji, mówi, że trochę to Grecję przypomina, jak gdzieś tam ze zdjęć to tak. Suchy teren. Suchy, mało zieleni, choć woda chyba w Grecji czy plaże są moim zdaniem ładniejsze. Aczkolwiek też zależy, gdzie się trafi. I to też jest popularne, że rozścielają taką szmatę tutaj. Patrzcie. O, właśnie na takich rurkach metalowych można to sobie wynająć. Tutaj jest kierownik, zaraz zapytam. Permiso, ¿cuánto cuesta? Ahí el amigo. Amigo, tam jest amigo. To nie ten. ¿Cuánto cuesta?
30 mil. 30 za cały dzień pewnie. Do 17. Do 17, tak. Tych fajnych knajpeczek w okolicy tej plaży jest kilka, my coś sobie tutaj wybierzemy. Lokalni tutaj się trochę zachowują jak w Polsce, tak samo. Przychodzą ze swoim sprzętem, tutaj lodówka, swoje browary. No ludzie w Polsce robią podobnie, żeby nie wydawać dużej kasy. A pan w taki sposób sprzedaje owoce, patrzcie, w wózeczku 2 kartony. Banany, mandarynki, ananas. Przyszliśmy z drugiej strony na ten deptak, gdzie wam pokazywałem, że stoją łódki. Tam poszliśmy najpierw w stronę, gdzie ludzie się kąpali, a teraz jesteśmy z tej strony. No i jest taki deptak, trochę jak koło brzegu, coś tu się dzieje, jakieś knajpeczki po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście sporo rękodzieła, bo tutaj popularne jest robienie jakichś wisiorków, bransoletek. Tutaj widzę, jakieś owoce sprzedają. Można też pizzę kupić pewnie później. Teraz tutaj nic nie ma. No i sklepy, sklepiki, pamiątki. Po tych sieciach na plaży widzę, że to też jest jakaś wioska rybacka. Rusja. Patrzcie, jak się łódka tutaj nazywa, widzicie? Ktoś sobie tak łódkę nazwał. Od razu widać po miejscu, że to jest dla lokalnych. Tam sprzedawca pozdrawia, podnosi kciuk. Dla lokalnych, a nie dla turystów. Muzyczka gra, lokalny klimat. Myślałem, że będzie drożej, a jednak można knajpy znaleźć też takie. 17 kosztuje, widzicie tutaj, 1000 menu del dia, czyli zupa, drugie danie. W mieście my płacimy 13, 15, więc dużej różnicy nie ma. Na końcu jak pójdziecie jest takie rondo i tutaj już z tyłu nawet widzicie, tam jest bus. One tutaj wszystkie przyjeżdżają i zawracają, ale też widzę, że tutaj nałapanych jest trochę ryb. No i będą grillowane, nie są za duże, no ale takie o, 2 zjeść i się człowiek naje. I czym dalej właśnie w tą stronę, tym bardziej jest tutaj lokalnie. Tutaj jakby, no to nie jest plaża dla turystów. Tutaj widać, że te łódki przypływają po to albo żeby zabrać turystów właśnie na inną plażę, albo na ryby. I tutaj jest to, co wam mówiłem. Jakiś rybak przypłynął, oprawia ryby, a tutaj te wielkie ptaki czekają na resztki. Zaraz wam popatrzcie, jaki wielki ptak. Nawet nie wiem, jak on się nazywa. No i pan mu tutaj wrzuca te resztki z tych ryb. Tam były restauracje. O, policja jeszcze przyjechała, kumple. A tutaj jest też taki market, gdzie sprzedają ryby, które złapali właśnie w morzu. Tam lodówki, widzicie, z lodem. Tutaj kolejne. O, tutaj można już filety kupić. Jak ktoś ma jakąś kuchnię, to może sobie ugotować. Wystartowaliśmy drona. Zobaczcie, co my widzimy tutaj z tej plaży, a teraz co widzi dron. No, ładniej z drona, zdecydowanie. Piękna ta plaża wygląda. No pięknie, te łódeczki. A mówię, no tutaj piasku nie ma, ale jakiś klimat tego miasteczka mimo wszystko jest. A piesek się Marcinem zainteresował. Ola dziko! To chyba te takie najbardziej niebezpieczne psy. No właśnie, jakby czegoś pilnował. Wącha ci nogę, no. Jakiś patrzy na ciebie. Nie ty mnie tam nie gryź. Jak będziecie latać dronem, to pamiętajcie, żeby kawałek odejść od psów, bo nigdy nie wiadomo, jak zareagują. Ten wygląda na dosyć spokojnego, ale w Nikaragui no, tak się psy wściekały i skakały do dronów, że no, trzeba było daleko odchodzić albo jakimś podstępem łapać właśnie drona. Przeszliśmy całą tą plażę od początku do końca i postanowiliśmy, że idziemy na tą drugą plażę na pieszo. Nie bierzemy żadnych z tych łódek, nie kupujemy żadnego ubezpieczenia. A jeden lokalny nam powiedział, że stąd na tamtą plażę jest tylko 20 minut. Łódką się płynie chyba z 10 czy 15, także... To, że trzeba wejść pod górkę i później z tej górki zejść, no i teraz ten problem może jedynie być w tym, że jest upał, oczywiście 12, w południe, więc słońce świeci najmocniej. Taką ścieżką się idzie i widać, że tu jest surowy i ciepły klimat. Tam widzę, też ktoś idzie do góry. Jest nawet oznaczenie, 550 metrów do tamtej plaży. Nie jest daleko. No jedyne to, co Marika powiedziała, górka i słońce. Taką trasą teraz idziemy, to jest wszystko wykute w skale. Jest taki lekki klif, nie ma co się bać. Jak się nie boicie wysokości, to spoko. Taki klimat to kaktusy rosną, a nie jakieś tam owoce czy warzywa. Ale sporo tam tych kaktusów dalej, jakie wysokie.
Po drodze mijamy jeszcze jedną plażę, ale to nie jest ta, na którą my się wybieramy. Tu widzę, że ludzie snorkeling robią. Słońce dobrze daje w palnik. Tutaj nawet nie ma gdzie się schować, bo tutaj zobaczcie, jakie drzewa są. Tu nawet liści nie ma żadnych. Zobaczcie, jaki ten kaktus jest ogromny. Widzieliście kiedyś takiego? Bo ja chciałam w Boliwii takie zobaczyć, na Salar de Uyuni jak byliśmy, w podróży dookoła świata, ale nie udało się, bo była ta część zamknięta, jezioro było zalane wtedy i tutaj mam w końcu te piękne, duże kaktusy. Jeszcze jedna górka przed nami i obstawiam, że później będzie w dół. Dochodzimy na jakąś górkę i tutaj widzę, ktoś mądrze sobie biznes zrobił. O, pani sprzeda jakąś serwesę, piwo, woda. Można się schłodzić. O, nawet z ładnym widokiem tam widzę stoliki są. A, bo my już tutaj dochodzimy do tej plaży. Tam gdzieś jest ta plaża. Widać, że tutaj po lewej stronie jest jakiś prywatny teren. Tam jest no, pewnie jakiś hotel zbudowany na skarpie. Może też jest jakaś plaża, no ale tego tutaj nie widzimy akurat, bo są mury. Ale jak widzicie, jak to w Kolumbii, jak są mury, no to od razu też jest coś namalowane. To wygląda trochę jak mury w Berlinie, którego już nie ma. Znaczy są, ale pozostałości tylko. Droga tutaj nie jest taka zła, ale towarzyszą nam wszędzie śmieci, tutaj porozwalane. Jak widać, Kolumbijczycy nie bardzo o to dbają. Ładna jaszczurka nam tutaj uciekała przed chwilą, ale schowała się na drzewo. Ładny kolor ma. Widać łeb, widzisz? Widać, tak, wystaje. Teraz sobie tutaj wlazła, widzicie jak się rozłożyła? Przed nami teraz schody i już widzimy tą plażę. Muzyka gra, od razu inny klimat niż na tamtej. Tutaj, zaraz wam pokażę z lewej strony, patrzcie. Na dętce też pływają. No tutaj coś się dzieje. Tutaj nawet nie widać takich łódek rybackich, tylko typowo turystycznie. I jesteśmy, ta plaża się nazywa Playa Grande. No z góry to wyglądało fajnie. Zaraz będziemy wiedzieć, czy z dołu wygląda tak samo. Choć jakby widok i efekt wiadomo, że z góry jest zawsze inny, moim zdaniem lepszy. Na całej plaży są porozstawiane krzesła i one kosztują za jedno krzesło 5000, czyli 4,50 w złotówkach na cały dzień. I można sobie tutaj siedzieć, można też swoje drinki pić. Także wolność taka lekka jest tutaj, nie ma, że trzeba brać z baru, które zazwyczaj są właśnie trochę dalej. Wróciliśmy na początek tej plaży i ja postanowiłem, że wchodzę do wody, przebieram krótkie gacie, bo mam takie do pływania. Mari? Ja popilnuję rzeczy. Nie wchodzisz? Nie, no nie, chcę mi się. Myślę, że musiała się przebrać. Górę niby mam, dołu nie wiem, czemu nie założyłam, no rano nie pomyślałam. A co jeszcze miałam powiedzieć, że znaleźliśmy leżaki za 5, To już mówiłem. Tak, w innym miejscu za, Tak. no właśnie, za darmo, jeśli się kupuje obiad, no ale obiad za 40 czy 30, no to jest 2 razy więcej, nawet więcej niż 2 razy więcej Tak. niż to, co my jemy. I tam na plaży było za 17 na tamtej. No właśnie, więc A ja nawet jeszcze nie jestem głodny, więc my tutaj chwilę posiedzimy tak. i wrócimy sobie, może tam zjemy, albo jakąś rybę, bo też widzieliśmy. No, Jakieś świetną opcje? rybę. Lekki relaks był, teraz zbieramy się z tej plaży. No nie wiem ile tu spędziliśmy, z pół godziny, lekko ponad pewnie. Tak, idziemy teraz dalej, mamy jeszcze jakiś plan do zrobienia. I jakbym miał podsumować te dwie plaże, to tutaj po prostu przyjechać, odpocząć sobie, jak nie macie nic do roboty, no to jak najbardziej można poleżeć. Żeby nie być w Santa tak. Marcie. Ale w Santa Marcie podobne są plaże, tylko z tego co słyszałam, że jest woda zanieczyszczona, aczkolwiek dużo ludzi się tam kąpie, więc nie wiem, ale słyszałam, że ludzie dostają wysypek. Tak, ale tutaj jak będziecie na te plaże przyjeżdżali, nie na tą pierwszą, tylko na tą drugą, jak nie chcecie wydać majątku, to weźcie ze sobą ze sklepu. Tam też jest supermarket, więc możecie sobie zaoszczędzić na piwie, na winie, na jedzeniu, na przekąskach. Dokładnie. Jak jesteście tutaj jakieś kilka osób, to zaoszczędzicie sporo siana. A my teraz lecimy dalej. Teraz spinaczka na początek po tych schodach. Ale wam powiem tak, jak byłem w tej wodzie i tutaj też to widać, no tak średnio widać, ale trochę widać. Ta woda jest naprawdę czysta. Tylko te dno jest takie kamieniste i te kamienie są takie szare, dlatego nie ma tego błękitu albo takiego ładnego zielonego koloru. Ale dzisiaj jak słońce ładnie przyświeci i tam gdzieś pod tymi skałkami, to widać te kolory. Ta jaka piękna, niebiesko, żółto, zielona, błękitna nawet taka. Ale śliczna. Doszliśmy do tego miejsca, gdzie jest ten bar, gdzie pani sprzedaje tutaj piwo, ale patrzcie, co tutaj się wychyla. Plaża z góry, bardzo ładnie to wygląda. W tamtą stronę była patelnia, a teraz jest jeszcze gorzej, bo jest około 13 godziny. Jak tu jest sucho, patrzcie, tu są jakieś drzewka, jakieś liście tylko,
a tak poza tym to susza. My musimy iść tutaj w lewo, ale tutaj jest jeszcze zastawione, ale można sobie stanąć. O, jeszcze bym się tu przewrócił. No i popatrzeć sobie jeszcze na tą plażę. Ostatni raz w sumie z góry, bo tam będziemy już schodzić. To bym obstawiał, że raczej już nie pływa i to nie pływa już od wielu lat. No ale jeszcze pewnie bym się zdziwił, trochę remontu i by to jeszcze wypłynęło. Wróciliśmy do miasta, widzicie, ja płynę mega gorąco. Postanowiliśmy, że jedziemy do Santa Marta i Santa Marta w drugą stronę jeszcze na inną plażę. Taki plan. Czekaliśmy dosłownie 3 minuty, ale tutaj one bardzo często jeżdżą. Także wsiadamy i wracamy do Santa Marta. Co się, Mari, stało? Pływałaś? Czuję się dosłownie jak pływała z rąk, wszędzie leci. Okazało się, że tylko szefowa i ja jesteśmy w autobusie, no i konduktor, który tam z przodu jest. Dla mnie będzie lepiej, jak wystawię ten łeb na zewnątrz, żeby trochę wiało, bo on tak powoli jedzie. Jesteśmy już w Santa Marta, plan jest taki, że idziemy szybko zjeść jakiś obiad, wracamy tutaj na te autobusy i jedziemy do innej miejscowości. Przyszliśmy do naszej ulubionej restauracji w mieście, pysznie i tanio. Najtaniej jak znaleźliśmy, jeżeli chodzi o takie zestawy. Zaczynają się one od 13 000, tutaj macie menu, możecie zobaczyć. 13, 15, różnie. Jest już nasze jedzenie, dzisiaj zaczynamy od drugiego dania, bo lekko zakręciliśmy panią, że niby bez zupy chcemy, a to i tak taka sama cena z zupą, więc pani powiedziała, że nam zaraz zupę przyniesie. Marika ma kurczaka w sosie serowym? Tak. O, ładnie to Dzisiaj- wygląda. No tam przytnij, bo on usmażony dobrze, nóż tępy. A ja mam żeberka, chciałem powiedzieć wieprzowe z przyzwyczajenia, nie z wołowiny. Są mi nasze zupy, ale Marika dzisiaj zareklamowała kurczaka, bo był taki ściągnący się, że nie dało się tego w ogóle zjeść, więc Marika poszła w wołowinę. Mówiłem ci, że wołowina lepsza, zdrowsza. Jak się Mari zajada, od razu lepiej widać. Po Kolumbii to Mari polubi wołowinę. Ta wołowina jest dobra, bo ona jest taka duszona w sosie własnym, takie trochę bitki polskie. Podładowaliśmy chwilę baterię, bo się okazało, że też tutaj niedaleko jest nasz hostel, jak nas autobus zostawił, ale już jesteśmy gotowi i czekamy na autobus. Marika właśnie wypatruje, bo tutaj jeżdżą różne, ale to też takim niebieskim prawdopodobnie będziemy jechać. Idziemy sobie ulicą i tutaj policja cały czas coś pilnuje. To wygląda jak normalna ulica, a oni tutaj z biurkiem są, tam jakiś policjant stoi, wcześniej tutaj też kilku policjantów stało, ulica cała zamknięta. Nie mam pojęcia, nie widać, żeby to był jakiś posterunek. Kawałek od centrum, to te uliczki wyglądają już trochę gorzej. Trafiliśmy, że od razu autobus podjechał, więc wsiadamy Roarero, tak się nazywa miejsce. Tak, pan mówi, że tak się nazywa, okej. Jesteśmy już w środku, jedziemy, ale tutaj jest inaczej, bo tutaj jest taka bramka, która się cały czas obraca. A pewnie jak ktoś zapłaci, no to wtedy się obraca. Nam się obróciła bez zapłacenia. Pan powiedział, że później przyjdzie, bo tutaj, jak widzicie, jest kierowca i konduktor, czyli konduktor przyjdzie, będzie zbierał pieniądze. Przejazd kosztuje tyle samo, jak widzicie, i 2700 kosztuje bez klimatyzacji, a z klimatyzacją 2800. Miasto nad wodą jak na Teneryfie. Patrzcie, normalnie Hiszpania. No patrzcie, apartamenty, jak w Hiszpanii nad morzem. Jesteśmy 10, niecałe 15 minut i jesteśmy. Mari, jest twój sklep, a w tym sklepie jest twoje ulubione wino na plaży. Jak znalazł. O nie, w tym upale. Bardzo ładnie nas wysadził tutaj, jak tak patrzę na oko, 150 metrów i będzie plaża, bo widzę już morze. To wygląda o wiele lepiej tutaj, taki stylu trochę europejskim. W jedną i w drugą stronę. Tutaj też widzieliśmy te apartamentowce po drodze, to są one. Tu widzę jakieś samochody jeszcze jeżdżą po tym deptaku. No i ta plaża też wygląda lepiej niż na tych, co byliśmy teraz. Biały piasek przynajmniej. Pierwsze co to zobaczyłam palmy, ale w sumie to nie o tym to chciałam wam powiedzieć, tylko że szukam maski od jakiegoś czasu do snorklingu, bo nie wzięliśmy ze sobą żadnej. I tutaj na przykład na tamtej plaży, wcześniej co byliśmy, kosztowały one 150 000, to jakieś 130 zł, a tutaj już pani mówi za 100. W innym sklepie powiedziała za 120 000. Także widzicie, no można nawet 1/3 ceny taniej tutaj rzeczy dostać niż na tamtych innych plażach, a myślę, że jeszcze jakbym popytała w kilku innych, to by się coś tańszego znalazło. Jak widzicie, wszędzie tutaj te parawany, takie parawany w stylu kolumbijskim, a my teraz jesteśmy na tej plaży. Nie no, na tej plaży to się można normalnie rozłożyć, patrzcie. Normalna europejska plaża. Rozbiliśmy już się na plaży. O, tutaj kolega nosi, sprzedaje kółka. Mari poszła nogi pomoczyć, bo nie wiem, czy będzie wchodziła do wody. Ja już się przebrałem.
i zaraz ląduję. Też odwaliłem numer, nie wiem dlaczego nie zmieniłem sobie na klapki, cały czas w Adidasach chodzę. Ja mówię, co to za muzykę tutaj słychać? Nie widać było, a chłopaki grają na żywo, ktoś sobie zamówił. My się już powoli zbieramy z tej plaży, bo mamy jeszcze zamiar pojechać na jedną w Santa Marta, tam już koło nas. Tutaj można kupić najpopularniejszą przekąskę w Kolumbii, czyli arequipy i tutaj można sobie domówić właśnie z parówą albo z takim serem. ¿Cuánto cuesta, señor? 5000, czyli 4,50 to wychodzi w złotówkach. A taka przekąska kosztuje tylko tysiaka, czyli 90 groszy. Jakiś autobus stoi, może uda nam się go złapać, jedzie do Santa Marta. Santa Marta, playa? Okej, to wsiadamy. Ten pełniejszy trzeba, o właśnie gdzieś tutaj. Miejsc siedzących nie ma, ale za to są stojące, co moim zdaniem są lepsze, bo można powyglądać. Dojeżdżamy powoli do Santa Marta i widzę, że tutaj pani też smaży arepas. Co my tam, kogoś blokujemy? Ale te arepas to takie konkretne. Wysiadamy, tak, tu jest jakiś przystanek, wysiadamy, bo my idziemy w... Szefowa nosi moje gacie, zaraz wam pokażę. O, patrzcie, schną tutaj przywiązane. Tak, a my w lewo tutaj idziemy na plażę w Santa Marta. Jesteśmy już w porcie Santa Marta, tam są łódki, ale my na razie tam nie idziemy, bo pójdziemy na inną plażę tam w lewo. A jeszcze idziemy tutaj zobaczyć na taki deptak. No i widzę, tam się scena buduje, a zaraz wam powiem dlaczego. Jesteśmy na wprost sceny i podejrzewam, że ona będzie teraz powoli rosła w górę. No bo widać, ta scena jest dość wysoko. No wiadomo, że będzie się trochę podnosić, a już wam mówię, po co oni ją budują. Za 2 dni Santa Marta obchodzi 500-lecie powstania miasta. Dlatego tutaj szykuje się niezła fiesta przez 4 dni, z tego co pamiętam. A tak wygląda sama plaża w Santa Marta, ta w centrum. Jak pójdziemy kawałek dalej, ona wygląda troszeczkę inaczej. Moim zdaniem też troszeczkę lepiej wygląda tamta. A tam jeszcze, zobaczcie, widać port. Widać, że tutaj przypływają statki, jakieś kontenerowce. Jak widzicie, możecie zauważyć, sporo glonów jest na tej plaży. Ostatnio były posprzątane, pozbierali je, ale teraz widzę, że znowu powywalało i nikt tego nie ogarnął. Ale w wodzie jakoś tego nie widać za bardzo. Chociaż nie, jak się podejdzie bliżej, to widać tutaj, o, brązowe. Tutaj kolejna ekipa rozkłada jakieś bramki, pewnie coś tutaj będą sprzedawać, tak czuję, albo pozastawiają zaraz. Podejrzewam, że będą jakieś takie strefy porobione na plaży, że będzie można coś kupić, albo jakieś bary porobione. Nie wiem, skąd Marika ma takie informacje, ale Marika ma takie informacje, wyobraźcie sobie, że w tym barze podają najmocniejsze drinki, no i że prawie też najtańsze. Tutaj Tak Meksykańskie. słyszałam. Jeszcze to będzie nasz pierwszy raz, je spróbujemy. W meksykańskiej trochę taniej, ale ponoć trochę słabsze, więc zamówiliśmy 2 na plażę na zachód słońca. O, proszę bardzo, jak ładnie wygląda bar. Czekamy na nasze drinki. Tutaj już są przygotowane nasze kubki i margarita już się robi. Nie wiem, skąd Mari te informacje zbiera i skąd takie drinki są, ale ma takie informacje, zaufałem, no i widać, że dość mocny i dobry drink. W krajach latynoamerykańskich popularne jest robienie takich zdjęć i jakiegoś sesji zdjęciowej, właśnie jak dziewczyna kończy albo 13, 15, nie pamiętam już dokładnie. No młoda jest, no nie, myślę, że ma z 15 lat, a ma 15 nawet na koronie, widzicie? Jesteśmy już na marinie Santa Marta, zobaczcie, jest tutaj trochę tych łódek, no i też są apartamentowce. Widzicie, tutaj jest jeden, tam jest kilka.
Tam dalej są następne. Oczywiście marina nie dla wszystkich, marina zamknięta. Trzeba by było tam cumować, a że my nie cumujemy, to tam nie możemy wejść. Idziemy na plażę z drugiej strony, ale dzisiejszy zachód zapowiada się nie taki spektakularny jak ostatnio, ale zobaczymy, damy mu szansę. Tutaj jest mniej ludzi, mam wrażenie, i też są posprzątane te glony. Patrzcie, tutaj takie kubki są porobione, tam dalej też je widać. A więc tak, my już siedzimy, czekamy na zachód słońca. Tutaj mamy te nasze drinki. Za 22 zł wyszło za 2 takie drinki margarita. Fuerta ponoć pan zrobił fuerta, czyli fuerta, dobrze mówię? Fuerte po Brazylii, po portugalsku. Do portugalsku, do Brazylii mówię. Brazylii mówi fuerci, Fuerci. fuerci. Tak, no właśnie, więc czekamy sobie na zachód słońca. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, i przyznam wam się szczerze, że liczyłem na lepsze plaże karaibskie w Kolumbii. A co wy myślicie o tych plażach, które widzieliście w tym filmie? A może macie jakieś fajne doświadczenia, jeżeli chodzi o państwa, czy jakieś plaże na Karaibach? Dajcie znać, może się wybierzemy, może polecicie nam jakąś fajną wyspę i z tej polecajki skorzystamy, bo mamy mało państw na Karaibach odwiedzonych. I nie przedłużając, macie tutaj ostatni filmik. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Come on the sloop, John Reed, my grandfather and me. Around Nassau town we did roll, drinking all night, got into a fight, well I feel so break up, I wanna go home, hoist up the John B. sails, see how the mainsail set, call for the captain ashore, let me go home, let me go home, I want to go home, I wanna go home, why don't you let me go home, well I feel so brave.